15 lat temu skromne początki w pierwszym biurze w Poznaniu. Było dosłownie mikrusie, także chyba miało wtedy, pamiętam, 80 metrów, ale myślę, że pewna ilość błędów jest potrzebna każdemu menadżerowi, żeby móc potem się nauczyć, w jaki sposób funkcjonować. Traktuję zdecydowanie ten oddział jako moje dziecko. Z tego powodu też się tutaj przyprowadziłam do Poznania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku C-Talks. Dzisiaj nie tylko sobie porozmawiamy, ale też poświętujemy. Jest do tego doskonała okazja. Równe 15 lat temu otworzył się nowy oddział SI w Poznaniu. A ten oddział nigdy nie miałby miejsca, nigdy by się nie otworzył, gdyby nie moja dzisiejsza rozmówczyni, która zresztą do dzisiaj tymże oddziałem zawiaduje. Moja dzisiejsza rozmówczyni, czyli Natalia Buczel. Cześć, witam serdecznie. Opowiedz proszę parę słów o sobie. Pracuję w SI już 17 lat, z czego 15 lat zarządzam naszym oddziałem w Poznaniu. Także piastuję aktualnie dwie role w SI. Jedna z nich to jest regionalna dyrektorka odpowiedzialna za Poznań, a druga moja rola to jest osoba zarządzająca Centrum Kompetencyjnym Business Services, także można powiedzieć moje najnowsze dziecko. No właśnie, łącząc te dwie role ze sobą, pewnie masz mnóstwo doświadczeń, refleksji przez te 15 lat, które już minęło tutaj w oddziale w Poznaniu. Co się według Ciebie zmieniło najbardziej? W Tobie, w ludziach, w klientach, w branży? Myślę, że te ostatnie 15 lat były niesamowitym okresem rozwoju. Także pamiętam, jak wyglądała moja praca 15 lat temu. Skromne początki w pierwszym biurze w Poznaniu na Placu Wolności. Jak ono wtedy wyglądało, było dosłownie mikrusie, także chyba miało wtedy, pamiętam, 80 metrów. Pracowała ze mną wtedy na sam początku tylko jedna osoba, potem dołączały skutecznie kolejno pozostałe osoby. Pamiętam, jak wyglądała charakterystyka usług, które my wtedy sprzedawaliśmy. Były to tylko i wyłącznie usługi IT, dosyć proste modele współpracy i przede wszystkim wszystkie osoby, mam poczucie, pracowały poza naszym biurem. A przez te 15 lat dużo się zmieniło, bo w tym momencie prawie że wszyscy pracują u nas w naszym biurze. My mamy coraz bardziej zaawansowane modele współpracy, prowadzimy coraz to ciekawsze projekty, coraz bardziej zaawansowane zarówno pod kątem technologicznym, też pod kątem biznesowym. No i przede wszystkim bardzo mocno zmieniła się charakterystyka naszej klienteli. Także w samym Poznaniu współpracujemy z 50 klientami i myślę, że ten czas dużo zmienił. Zaczynałaś właściwie z pustą kartą w Poznaniu. Co Cię właściwie do tego skłoniło? Co Cię motywowało, żeby założyć tutaj oddział? Skąd w ogóle ten pomysł? Pomysł zrodził się tak dosyć ciekawie z racji faktu, że już posiadaliśmy 2 klientów wtedy w Poznaniu. Także po oddziałach otwartych w Warszawie, w Gdańsku, we Wrocławiu powstał pomysł, fajnie byłoby otworzyć oddział w Poznaniu. Także Greg, pamiętam, wtedy wysłał takiego maila do wszystkich odnośnie tego, że zamierza uruchomić taką rekrutację i zbiera kandydatury chętnych, także chyba dosłownie minęło 10 minut. Ja od razu odpowiedziałam na tego maila, że ja chcę. Także brałam udział klasycznie w rozmowie rekrutacyjnej. Pamiętam w tamtym czasie, że osoby, które też doradzały Gregowi, nie do końca były przekonane, że osoba w tak młodym wieku powinna zająć też tą funkcję. Ale Greg stwierdził, że chciałby mi dać tą szansę. Ja bardzo chciałam, także byłam szalenie ambitna. Byłam gotowa wtedy się przenieść z Gdańska do Poznania. Przyjechaliśmy kilka razy do Poznania, żeby oglądać potencjalne biura. No i wystartowaliśmy, także październik 2010 rok, dokładnie 1 październik, to był pierwszy dzień operacyjnej pracy naszego wtedy najnowszego oddziału w Poznaniu. 650 osób, tyle aktualnie liczy oddział w Poznaniu. To już brzmi jak porządna ekipa. Co Twoim zdaniem sprawiło, że udało się tak wspaniały zespół stworzyć i co skłania, że ludzie przychodzą do SI, do oddziału w Poznaniu? Ja myślę, że każdy z naszych oddziałów jest dosyć unikatowy. Bardzo ważne jest też to, kto pracuje w back office, kim są ludzie, którzy tworzą dany oddział.
Ja na samym początku muszę szczerze przyznać, że nie do końca potrafiłam sobie też idealnie dobierać osoby do współpracy. Także myślę, że trochę metodą różnych prób i niekiedy niestety też i błędów odkrywałam to, w jaki sposób chciałabym, żeby ta moja ekipa wyglądała. Także przez cały czas miałam wizję odnośnie tego, jakie chciałabym, żeby osoby ze mną współpracowały. Także finalnie w tym momencie jest tak, że mam bardzo mocno stabilną ekipę. Mam dużo osób ze mną współpracujących, takich jak Kalina Leśniowska, Monika Tyczyńska-Płaczek, Mirek Rozpara i wielu innych jeszcze menadżerów. Moje sales menadżerki, także Dagmara Nowacka, Maria Klemenska. Także to są osoby, które są związane z naszym oddziałem od 10, a nawet niektóre od prawie 15 lat. Także to jest bardzo stabilna ekipa i myślę, że ta stabilność i ta znajomość, znamy się dosłownie jak rodzina, prawie że. Także myślę, że to na pewno też przekłada się na nasze relacje potem z resztą pracowników w naszym oddziale i po prostu czuć to, że my jesteśmy ze sobą bardzo mocno zżyci i ludzie wtedy stwierdzają, że mamy bardzo fajną atmosferę i chętnie też do nas przychodzą wtedy do pracy i też chętnie z nami długo pracują. Wspomniałaś wcześniej o pewnych problemach, wyzwaniach, które się pojawiły na przestrzeni twojej tutaj kariery. No i właśnie, chciałbym usłyszeć od ciebie, jakie były największe wyzwania, które stały przed tobą na przestrzeni tych 15 lat, które może zmieniły twoje podejście do pracy? Okej, myślę, że po drodze na pewno pojawiały się liczne trudności, takie jak na przykład nieudane rekrutacje i to niekiedy było tak, że ileś tych rekrutacji było pod rząd, szczególnie jeżeli chodzi o obszar na przykład związany z back-office'em, także mój taki najbliższy zespół, także to na pewno dla mnie osobiście było trudnością, ale myślę, że pewna ilość błędów jest potrzebna każdemu menadżerowi, żeby móc potem się nauczyć, w jaki sposób funkcjonować, jakich błędów nie popełniać. Oczywiście ja jestem też fanką dzielenia się tymi moimi historiami, żeby inni też mogli uniknąć tych błędów. Tak samo lubię słuchać od innych o ich poradach, jakie oni ponieśli też porażki, żeby móc też jakoś ich uniknąć, natomiast nie zawsze jest to możliwe. Na pewno inną kwestią zawsze jest trudna, taka pod kątem sprzedażowym. To są różne trudne sytuacje też z klientami. Jakieś takie pierwsze sytuacje, kiedy negocjujemy z klientami, myślimy, że uda nam się, że już jesteśmy o krok od podpisania kontraktu i niekiedy to były wielkie kontrakty, a potem okazywało się, że na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o negocjacje umowy, to się nie udawało. Także to na pewno były bolesne porażki, zwłaszcza, że to było dużo czasu spędzane na negocjacjach z klientami, na dogrywaniu pewnych rzeczy pod kątem technicznym, ale na pewno też taką trudną sytuacją są sytuacje takie, które dotykają osobiście osoby pracujące w sprzedaży, na przykład związane ze zmianą struktury, że odchodzą nam klienci albo klienci są przesuwani w ramach naszej struktury. Także to na pewno były ciężkie dla mnie osobiście sytuacje, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zbudowałam sobie duży zespół, a potem nagle ten zespół się kurczył najpierw o połowę, potem z kolei się skurczył jeszcze prawie że do 1/4, także wtedy musiałam całkowicie odbudować całą strukturę kliencką, projektową, więc myślę, że to były takie najtrudniejsze elementy dla mnie osobiście. Natomiast to na pewno nie były sytuacje, które dotykały bezpośrednio oddziału, tylko raczej mnie osobiście jako osoby zarządzającej sprzedażą. I jako osoby starającej się budować chyba relacje. Na tyle, ile sam cię poznałem, wiem, że zawsze o to dbasz, a żeby zbudować relacje, trzeba czasu. Czy był taki moment, w którym pomyślałaś, to już jest ten czas, żeby wejść na wyższy poziom? A jeżeli był taki moment, kiedy taka myśl zrodziła się w twojej głowie, to przy okazji czego? Czy to były może ten czas, kiedy współpracowaliście, rozwijaliście prężnie współpracę z klientami z obszaru farmacji, mam na myśli choćby Rocha, czy PKO BP, czy może przy okazji współpracy z klientami zagranicznymi z obszaru DACH, regionu DACH? Takich elementów było na pewno kilka. Także
Pierwszym takim momentem to była sytuacja, kiedy bardzo mocno rozwijała nam się współpraca właśnie ze wspomnianym Roszem i weszliśmy na wyższy model współpracy i większość osób przeniosła się do nas do biura. Całkowicie zmieniły się modele współpracy z niektórymi naszymi klientami i to już nie były proste modele takiej współpracy, tylko bardziej dojrzałe modele współpracy, także to był pierwszy element, gdzie pomyślałam, fajnie byłoby skupić się na tym, żeby robić coś więcej, żeby proponować klientom dodatkowe też usługi. Potem z kolei takim kolejnym etapem, kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, był moment, kiedy po kilku latach współpracy z klientami lokalnymi doszłam do wniosku, że udało nam się bardzo dużo osiągnąć na lokalnym rynku, ale chciałabym wejść na ten taki wyższy poziom i że trochę mi brakuje jeszcze większej klienteli i doszłam do wniosku, że z racji tego, że mamy tak blisko Berlin, jesteśmy tak blisko położeni naszej granicy zachodniej, to stwierdziłam, że fajnie byłoby porozmawiać z Gregiem, który wtedy był moim przełożonym, na temat możliwości prospekcji klientów z regionu Dach. Także Greg powiedział, że to jest bardzo fajny pomysł. Także rozpoczęłam na samym początku z rekrutowania zespołu, który miałby się zajmować tą sprzedażą. I wyruszyliśmy w nową przygodę, także przez wiele lat byłam też odpowiedzialna za prospekcję i zaopiekowanie się faktycznie też klientami z regionów niemieckojęzycznych. Gdzieś w międzyczasie wspomniałaś o zmianie modelu, transformacji tak właściwie modelu współpracy z klientami. Z takiego zwykłego, klasycznego staffingu w managed services, w team leasing. Tak jest. Jak to wyglądało od środka z perspektywy nas, jak i klienta? Ja pamiętam, że jak na samym początku dołączałam do naszej firmy, to nasi klienci w ogóle nawet nie wiedzieli, czym jest outsourcing. I pamiętam jeszcze moje pierwsze dni pracy w Gdańsku, pierwsze miesiące, gdzie musiałam wszystkim klientom tłumaczyć, na czym właściwie ten outsourcing polega. I wszyscy, jak dzwoniłam do nich i tłumaczyłam, że SI jesteśmy firmą outsourcingową, to na samym początku pojawiło się wielkie zaskoczenie. Nie, że SI i o co chodzi, tylko o co chodzi w tym outsourcingu. Także po kilku latach pracy w Poznaniu, jak już klienci wiedzieli, czym jest outsourcing, wiedzieli już, kim my jesteśmy, nam się udało zbudować bardzo silną markę w Poznaniu, to przyszła taka pora na to, żeby skupić się na trochę innych możliwościach, na dostarczeniu większej wartości dodanej dla naszych klientów. I żeby nie dostarczać tylko zwykłych, nazwijmy to CV-ek, tylko żeby dostarczać w pełni projekty, które są przez nas zarządzane. Także część też klientów doszła do wniosku, że nie do końca też ma przestrzenie u siebie w swoich biurach, żeby też wszystkich naszych konsultantów, inżynierów, żeby oni pracowali od nich z biur. Więc na samym początku zaczęło się od takiego przesunięcia pod tytułem chcemy od Was stałe zespoły, ale chcemy, żeby te zespoły siedziały tylko i u Was w biurze. Także to był ten pierwszy etap, gdzie my mieliśmy gdzie mieliśmy już współpracę w oparciu o team leasingi. Dodatkowo jeszcze to nadbudowaliśmy dodatkowo team liderami, także mieliśmy takich team liderów też pracujących z naszego ramienia, zarządzających wtedy takim zespołem, a potem kolejnym krokiem, już po tym, jak już trochę dłużej ze sobą współpracowaliśmy i doszliśmy do wniosku, że bardzo dobrze znamy charakterystykę współpracy z klientem, wiemy, jakie są cele współpracy z tym klientem, jaka jest misja danego projektu, wiemy, jakie są KPI, jakie powinno być SLA, jakie są deadline'y, jaka jest charakterystyka tej pracy, to stwierdziliśmy, że pora zaproponować jeszcze większą wartość dodaną dla takiego klienta, gdzie my całkowicie zarządzamy tymi usługami po naszej stronie. Także wtedy w tamtym czasie doszłam do wniosku, że muszę bardzo mocno rozwinąć też mój dział PSD. Także o ile na samym początku próbowaliśmy też startować z takimi modelami współpracy u naszych klientów, z którymi jeszcze nie współpracowaliśmy, także zatrudniłam wtedy swojego pierwszego PSD menadżera, także to było już nawet na samym początku prawie, że i już chyba w 2011 roku, to z kolei potem kilka lat później, w 2013 roku, potem już zainwestowałam w kolejne osoby, które były odpowiedzialne też za współpracę z konkretnymi klientami, współpracę na zasadzie delivery managerów, którzy nadzorują współpracę tylko z danym konkretnym klientem i odpowiadają faktycznie za te bardziej zaawansowane modele współpracy.
Wiesz co, nasuwa mi się wręcz teraz pytanie po tym, co usłyszałem, że wiesz, jedno to jest doedukować wręcz, tak to należy chyba określić, klientów, czym jest ten outsourcing, a drugą kwestią jest go przekonać do tego outsourcingu. I jak nam się to udaje, jak nam się to udawało w momencie, kiedy nie było tej świadomości, czym ten outsourcing jest. I pytam w szczególności w kontekście rynków zagranicznych, gdzie jest o wiele więcej wyzwań, choćby takie niuanse jak to, że mamy potencjalnie inną kulturę organizacji pracy. Wbrew pozorom, w przypadku klientów zagranicznych było to trochę łatwiejsze, bo nie trzeba było im tłumaczyć od podstaw, czym jest outsourcing. Bo w Polsce to miałam taką trudność na samym początku, że zarówno musiałam przekonywać klientów zarówno do naszej firmy, bo nie byliśmy marką znaną, to jeszcze dodatkowo musiałam ich przekonywać odnośnie tego, że warto wyoutsourcować te swoje procesy, warto zaufać firmie zewnętrznej i przekazać część tej odpowiedzialności do nas. Teraz jest nam na pewno o wiele łatwiej, bo w Poznaniu jesteśmy pod kątem liczebności drugą firmą, pod kątem IT, także jesteśmy bardzo mocno zdani, także pod tym kątem nie musimy nikogo przekonywać, jesteśmy marką samą w sobie, także to jest bardzo przyjemne. Natomiast w przypadku klientów niemieckich to wyglądało mniej więcej tak, że jak już się mówiło klientom o outsourcingu, to najczęściej było też tak, że były to duże firmy, które w dużej mierze też już miały do czynienia z innymi firmami outsourcingowymi. Często to były firmy, które współpracowały już też z naszą konkurencją, niekiedy też decydowały się na współpracę na przykład z Indiami. Ja postanowiłam im zaproponować nas, SI, jako alternatywę polską, czyli działającą w ramach tej samej strefy czasowej. Zdecydowanie mieliśmy wtedy bardzo dobre stawki, bardzo korzystne, także pod tym kątem można było dosyć w łatwy sposób przekonać klienta pod kątem kosztowym, że warto rozważyć taką operację przeniesienia przynajmniej części swojej działalności i swoich projektów do firmy zewnętrznej. A dodatkowo to, co ja na pewno też robiłam, to też tłumaczyłam, że dzieli nas naprawdę mała różnica, chociażby geograficzna. Często zapraszałam klientów też zapraszam klientów do naszego biura, żeby pokazać, w jaki sposób my tutaj też funkcjonujemy. I klienci, jak do nas przyjeżdżali do naszego biura, widzieli, jak pracują nasi ludzie, widzieli, w jaki sposób mamy pozabezpieczane nasze pokoje projektowe, bo też specjalnie dla jednego z naszych klientów austriackich zdecydowaliśmy się i to my byliśmy w Poznaniu inicjatorem też wdrożenia ISO 27001. No to klienci wtedy stwierdzali, przekonuję się, podoba mi się to, co widzę. Także chętnie wtedy z nami zawierali taką znajomość. Teraz myślę, że w czasach postkoronawirusowych, gdzie wszyscy pracują prawie że całkowicie zdalnie, no to jeszcze łatwiej klientów jest wtedy przekonywać do takiej współpracy, jeżeli chodzi o outsourcing, bo teraz wszyscy pracują zdalnie. Wspomniałaś o biurze, więc nasunęło mi się naturalnie pytanie a propos, jaka według Ciebie jest future of work? Mam na myśli hybryda, zdalnie, może offshore. Jak to według Ciebie będzie wyglądać? Ja myślę, że to będzie zdecydowanie miks tych wszystkich elementów, o których Ty przed chwilą wspomniałeś. Natomiast na pewno zmienia się sposób funkcjonowania biura. Także biuro w tym momencie staje się takim miejscem do spotkań większych zespołów. Jeżeli ktoś ma do wykonania pracy taką bardzo mocno indywidualną, to często wykonuje to u siebie w domu. Także dużo jest tej pracy hybrydowej u nas, w przypadku naszej firmy i akurat osób pracujących w Poznaniu. To śmiało mogę powiedzieć, że ponad połowa osób to pracuje nawet całkowicie zdalnie, także dosyć rzadko przychodząc do nas do biura, tylko na przykład na eventy. Także biuro na pewno jest potrzebne jako taka przestrzeń eventowa do tego, żeby spotykać się w większych zespołach. Także wtedy na pewno to wymaga przeprojektowania biura do tego, żeby było takie, jak to nazwać, multifunkcjonalne i żeby bardzo szybko móc też zmieniać funkcje poszczególnych pomieszczeń, żeby móc szybko zaadaptować daną przestrzeń do zmieniających się grup osób, które akurat spotykają się w danej przestrzeni. Gdyby oddział w Poznaniu miał mieć swój taki, nazwijmy to sobie, rocznicowy timeline, taką ścianę chwały z datami, najważniejszymi datami w historii dla tego oddziału, co by to było, co na tym timeline'ie by się pojawiło na przestrzeni tych ostatnich 15 lat? Na pewno zdecydowanie 2010 rok, 1 październik, także sygnalizujący nasz początek funkcjonowania w SI. Potem myślę, że 2 lata później, czyli 2012,
mniej więcej w połowie roku osiągnięcie pierwszych 100 pracowników, także to na pewno był taki duży milestone, który zdecydowanie warto byłoby podkreślić. Potem na pewno rok 2000, no właśnie, pytanie, czy początek naszej działalności i naszych podbojów, jeżeli chodzi o rynek niemiecki, czy może otwarcie pierwszych klientów, więc bym raczej postawiła na otwarcie pierwszych klientów, a to było z kolei, to się wydarzyło w 2014 roku. Także tutaj rozpoczęliśmy współpracę z pierwszym klientem, z firmą 3M, także jeden z naszych najstarszych klientów, jeżeli chodzi o tych klientów, z którymi współpracujemy nadal jeszcze lokalnie. I cóż jeszcze? Myślę, że zdecydowanie przekroczenie 500 pracowników, które to wydarzyło się w okolicach, no w czasach myślę, że postkoronawirusowych, także myślę, że to byłaby taka kolejna data, którą chciałabym tam umieścić na tym takim timeline'ie. A co w przyszłości? Masz coś takiego w głowie, jakieś wydarzenia, może już powiązane nawet z konkretną datą, które byłoby tym kolejnym milestone'em? No mi się od zawsze marzy 1000 pracowników, natomiast zastanawiam się, czy to w tym momencie jest realne. Także chciałabym, żeby na pewno jest to od dawien dawna moim marzeniem. Także na pewno ziściło się to moje marzenie, żeby być w top 3, jeżeli chodzi o pracodawców IT na rynku poznańskim. Także to się udało. Na pewno to, na czym mi jeszcze zależy pod kątem osobistym, jeżeli chodzi o tą moją drugą rolę, czyli bycie dyrektorką Centrum Kompetencyjnego Business Services, to na pewno zależy mi na tym, żeby nasz zespół związany właśnie z tym obszarem też coraz mocniej się rozwijał. Także tutaj na pewno obserwuję w ostatnich kilkunastu miesiącach, że świat IT, widać pewnie taki trend i spowolnienie na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o business services, to widzę, że nadal ten trend jest pozytywny, nadal klienci są zainteresowani realizacją projektów z naszej strony. Pozyskujemy nowych klientów, nowe projekty, także myślę, że tutaj w tym obszarze mamy możliwości, żeby coraz mocniej się rozwijać. Także myślę, że dzięki temu obszarowi i dzięki tym projektom mam nadzieję, że właśnie uda mi się też więcej osób zatrudnić w Poznaniu. Także takie mam marzenia i mam nadzieję, że dzięki temu też będziemy jeszcze coraz bardziej rozpoznawalni pod kątem świadczenia usług typu business services, zarówno na rynku poznańskim, ale też na rynku ogólnie polskim. No właśnie, bo współdzielisz dwie szalenie istotne role. Regional Director w Poznaniu oraz szefowa liderka obszaru Business Services Competency Center i wyobrażam sobie, że takie działanie, taka forma współpracy rodzi niezwykle wiele wyzwań. Jak to ci się udaje? Chciałabym wierzyć, że czas jest z gumy, natomiast prawda jest inna. Prawda jest taka, że ja mam świetny zespół, zarówno jeżeli chodzi o region, także tutaj świetnie się uzupełniamy, jeżeli chodzi o zadania. Także wszystkie zadania, których ja nie muszę osobiście sama wykonywać, to te zadania po prostu oddelegowuję do moich współpracowników i wtedy mam ten luksus, żeby się skupić tylko na tych strategicznie najważniejszych zadaniach, na których ja muszę osobiście się skupiać. Z drugiej strony też jeżeli chodzi o Centrum Kompetencyjne, no to w tym momencie też w Centrum Kompetencyjnym pracuję już od prawie 7 lat, także ten zespół też jest bardzo mocno stabilny, także świetnie się znamy, świetnie funkcjonujemy, każdy wie, za co kto jest odpowiedzialny, Także tutaj też mogę decydować się, w które projekty muszę się osobiście angażować, a w które tak naprawdę angażuję tylko na przykład moich offering leadów albo tylko moich business development managerów, a ja wtedy mogę się skupić na dużych projektach, na tym, żeby też myśleć pod kątem strategicznym, w jakich obszarach my powinniśmy się rozwijać, ale też mam tą taką frajdę, żeby też operacyjnie zajmować się niektórymi projektami, także mam też kilku klientów, którymi samodzielnie się opiekuję, żeby nie wyjść z sprawy tak zwanej pod kątem sprzedażowym. To po pierwsze, jeżeli chodzi o region, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o Centrum Kompetencyjne, to ja uwielbiam być zaangażowana w projekty transformacyjne. Też pode mną bezpośrednio jest obszar związany z transformacjami i z automatyzacją procesów biznesowych, także wszystkie projekty, w dużej części te projekty RPA-owe też jestem w nie zaangażowana. Także to jest niesamowita radość i frajda, żeby móc też być częścią tak
u podstaw w takich projektach. Wspomniałaś o centrach kompetencyjnych, o transformowaniu, a ja chciałbym spytać o inicjowanie konkretnego centrum kompetencyjnego, czyli D365. Jak Ci się udało w ogóle sprawić, że to centrum istnieje i ma się dobrze i jak przekonałaś do tego w ogóle zespół, że to jest dobry pomysł? Ta historia związana akurat z D365 jest trochę bardziej skomplikowana, nazwijmy to w ten sposób. Także początkowo ten zespół zajmował się rozwijaniem naszego wewnętrznego systemu CRM, naszego SIRMA, chociaż wtedy w tamtych zamieszłych czasach jeszcze nazywał się Heroes, więc ku wielkiej uciesze wszystkich sprzedawców. Także pierwsze osoby, które pracowały nad tym systemem właśnie były zrekrutowane przeze mnie tutaj lokalnie w Poznaniu. Także pierwszy Scrum Master Paweł Wójciak też był właśnie tutaj lokalnie częścią tego naszego zespołu, więc to było takie trochę dosyć naturalne, jak zobaczyliśmy, jak ten zespół funkcjonuje. Potem pojawił się pomysł, może warto byłoby też sprzedawać takie projekty na zewnątrz. Po pewnym czasie okazało się, że taki zespół nie może jednocześnie realizować zarówno projektów wewnętrznych, jak i zewnętrznych i trochę oddzielone zostały te dwie funkcje i wtedy powstało też te centrum kompetencyjne związane z właśnie wdrażaniem D365, chociaż w tamtych czasach wyglądało to trochę inaczej. Też jesteśmy miejscem narodzin Centrum Kompetencyjnego Salesforce, także też na kanwie z kolei naszej współpracy z jednym z naszych klientów mieliśmy bardzo dużo Salesforce'owców lokalnie tutaj na miejscu. Także przekonałam Mirka do tego, że to jest fantastyczny pomysł, żeby on był osobą odpowiedzialną za te nowe Centrum Kompetencyjne. I Mirek, który odpowiadał wtedy za współpracę z jednym z klientów, dodatkowo wziął na siebie dodatkową odpowiedzialność bycia właśnie osobą zarządzającą Centrum Kompetencyjnym Salesforce. Tak się właśnie zrodziło też kolejne centrum kompetencyjne. Także w chwili obecnej mam poczucie, że pracują u nas reprezentanci wszystkich centrów kompetencyjnych, także uważam, że jest to naprawdę świetny trend i świetny pomysł, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób nasza firma się rozwija. Zresztą i tak uważam, że odkąd rozpoczęliśmy realizować projekty w bardziej zaawansowanych modelach współpracy dla naszych klientów, to centra kompetencyjne stały się dla nas wręcz niezbędne, także jesteśmy teraz prawdziwym doradcą i ekspertem w zakresie technologicznym, także cieszę się, że akurat jesteśmy domem dla tak wielu centrów kompetencyjnych. Co Cię najbardziej cieszy dzisiaj, jak patrzysz na oddział poznański? Myślę, że najbardziej cieszy mnie to, że mam bardzo zgrany zespół. Także to są osoby, z którymi współpracuję niekiedy po 10-15 lat. Także jesteśmy dla siebie prawie że jak rodzina. Wspólnie osiągamy sukcesy, ale też myślę, że z odpowiednim nastawieniem też podchodzimy do porażek i potrafimy się wspólnie z tego podnieść. Także myślę, że to jest na pewno super mocno ważne, że wiemy, że możemy na sobie polegać. Także myślę, że to osobiście dla mnie tak z perspektywy czasu jest bardzo mocno ważne i szczególnie po przeżyciu tylu lat w ramach tej firmy, to z każdym rokiem coraz bardziej to doceniam ten zespół, z którym współpracuję na co dzień. A co Ty lubisz w swojej pracy najbardziej, tak po prostu? Ja myślę, że to różnorodność i to, że mogę pełnić te dwie funkcje i że z jednej strony jestem dyrektorką Poznania, gdzie traktuję zdecydowanie ten oddział jako moje dziecko. Z tego powodu też się tutaj przyprowadziłam do Poznania. Także tutaj mam możliwość i miałam możliwość przez te wszystkie lata współpracować zarówno z HR-ami, wtedy z ówczesną jeszcze administracją, z office managementem. Dużo współpracuję z field supportem. Kiedyś się śmiałam, że byłam oryginalnie pierwszym field supportowcem w Poznaniu, pierwszymi takimi smart hands i współpracowałam z naszymi sieciowcami też. Także to były naprawdę bardzo, bardzo fajne czasy i właśnie te takie radosne początki, jak człowiek musiał się uczyć dosłownie wszystkiego i poznawać od podszewki wszystkie role w ramach naszej organizacji, jeżeli chodzi o kwestie back-office'owe. Także ja na pewno z rozrzewnieniem to wspominam i dużo nadal pamiętam, jak to wszystko wyglądało. Także nadal z tego korzystam i wybieram sobie te takie fajne też zadania, którymi może nie zawsze muszę się zajmować, ale ja po prostu lubię. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o centrum kompetencyjne, to tutaj mam ten taki
dreszczyk emocji zawsze, jeżeli chodzi o nowych klientów, o otwieranie nowych też offeringów, ponieważ ta oferta, którą my mamy do zaproponowania naszym klientom w ramach Business Services jest dosyć szeroka i regularnie też ją poszerzamy o dodatkowe elementy, więc to na pewno zawsze jest atrakcyjne, jak można rozpoczynać od jakiegoś greenfieldu i co roku tworzyć coś nowego, także na pewno w tym obszarze zdecydowanie się nie nudzę. Mhm. A powiedz, czysto teoretycznie, wyobraź sobie, że siedzi teraz przed tobą osoba, która się zastanawia, czy warto dołączyć do SI. Może właśnie jest w ogóle w procesie rekrutacji i rozważa, czy to jest ten moment. Co byś takiej osobie powiedziała, żeby rozwiać te wątpliwości? Ja myślę, że absolutnie ta osoba nie powinna mieć żadnych wątpliwości, bo jesteśmy Great Place to Work, jesteśmy laureatem pierwszego miejsca, także mamy magiczną wręcz atmosferę, fantastyczny, zgrany zespół i też bardzo atrakcyjne, ciekawe projekty z dużymi, topowymi klientami zagranicznymi w dużej mierze. Zabrzmiało to jak totalnie wyreżyserowana wypowiedź, zaręczam jednak, że tak nie było. Dopowiedzmy może tylko dla widzów, którzy nie wiedzą, czym jest Great Place to Work. Great Place to Work to jest badanie, w którym bierzemy udział od ponad 10 lat, także zewnętrzny podmiot nas ankietuje pod kątem tego, jak dobrze się pracuje u nas, naszym pracownikom. W ramach zeszłorocznej edycji wygraliśmy pierwsze miejsce dla firm zatrudniających powyżej 500 pracowników, także w tej najwyższej kategorii. Także jesteśmy super dumni z tego wyniku. No i jesteśmy już laureatem od 10 lat, jeżeli chodzi o ten prestiżowy konkurs. Jesteśmy super dumni z tego wyniku. Również jesteśmy ty dumni zapewne z tych 15 lat ostatnich SI Poznań. No i cóż, pozostaje mi tylko życzyć kolejnych 15 lat SI Poznań, samych sukcesów, wspaniałych współprac, fajnych wyzwań. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, Natalia. Dziękuję, Mikołaj, za fantastyczną rozmowę. Także pozostaje mi nic innego, jak życzyć sobie i całemu naszemu oddziałowi SI Poznań kolejnych pięknych lat rozwoju, fantastycznych projektów, no i przede wszystkim dużo wyzwań, które przynoszą nam moc frajdy. A Wam dziękuję za odsłuchanie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków SITOX.